Wyższa Szkoła Logistyki, pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Film dydaktyczny opracowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzieć. Urządzenia wykorzystywane w magazynach. Film zrealizowany we współpracy z firmą Promak S.A. Promak S.A. od 30 lat jest partnerem dla swoich klientów na każdym etapie realizacji inwestycji logistycznych. Firma działa na rynku logistyki wewnętrznej, wyposażając magazyny, hale produkcyjne i warsztaty w urządzenia magazynowe oraz transportowe. Klientami Promak S.A. są podmioty gospodarcze działające w niemal wszystkich gałęziach gospodarki. Doradcy techniczno-handlowi firmy podczas bezpośrednich spotkań z klientami bezpłatnie doradzają, jak optymalnie zorganizować procesy składowania i transportu wewnętrznego. Klienci po konsultacjach z doradcami Promak S.A. dokonują wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ergonomicznym i ekonomicznym. Dla wybranego rozwiązania kadra inżynierska firmy w oparciu o własne zaplecze projektowo-konstrukcyjne przygotowuje projekt zagospodarowania przestrzeni magazynowej lub produkcyjnej. Na podstawie opracowanego projektu dział realizacji zamówień przygotowuje zlecenia do działu logistyki, która zajmuje się dostawą. Produkty Promak S.A. dostarczane są do klientów bezpośrednio z magazynu centralnego lub jednego z 10 lokalnych magazynów znajdujących się w miejscach lokalizacji oddziałów firmy. Po dostawie certyfikowane ekipy przeprowadzają montaż. Proces przyjęcia towaru w magazynie firmy Promak to czynność wymagająca użycia szerokiego wachlarza sprzętu i wyposażenia magazynowego. Mnogość i różnorodność towaru wymaga zastosowania oprócz będących na wyposażeniu magazynu ramp przeładunkowych i dźwigników, również mobilnego wyposażenia takiego jak wózki widłowe, wózki paletowe, wózki platformowe oraz taczkowe. Urządzenia transportu wewnętrznego. Techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego tworzą bardzo istotny składnik infrastruktury procesów logistycznych, które aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania towarów, poziom procesów manipulacyjnych i transportowych pod względem ich wydajności. Jednocześnie zapewniają ochronę przemieszczanych towarów przed uszkodzeniem i utratą wartości użytkowych. Wózki ręczne unoszące, tzw. paleciaki, i podnośnikowe są niezbędnymi elementami wyposażenia ułatwiającymi prace przeładunkowe i transportowe w pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych, w punktach przeładunkowych, sklepach i warsztatach. Wyroby niespaletyzowane oraz nietypowe wymagają zastosowania specjalistycznych urządzeń do ich transportu. W takim przypadku niezawodne są wózki ręczne naładowne, platformowe i taczkowe. Napędzane wózki podnośnikowe widłowe są powszechnie używanym urządzeniem służącym do transportu ciężkich materiałów na stosunkowo niewielkich odległościach, zazwyczaj wyznaczonych przez długość hal produkcyjnych, sklepowych czy magazynowych. We wszystkich tych miejscach owe wózki z pewnością znajdą wiele zastosowań. Wózki te są kompatybilne, niewielkie, a przy tym posiadają wysokie parametry techniczne, takie jak udźwig czy wysokość podnoszenia. Zdają egzamin w wielu sytuacjach, w których potrzebne jest przetransportowanie najróżniejszych towarów. Wydzielona strefa przyjęć to miejsce w magazynie, w którym dokonujemy identyfikacji dostarczonego towaru, sprawdzamy go pod względem jakościowym i ilościowym oraz oznakowujemy zgodnie z nazewnictwem funkcjonującym w firmie. Po przyjęciu do systemu oznakowany towar przy pomocy wcześniej wymienionego wyposażenia magazynowego zostaje umieszczony w przypisanych lokalizacjach. Rotacja oraz szeroka gama magazynowanych towarów, tak pod względem ciężaru, gabarytów, jak i wymogów czysto technicznych, wymusza zróżnicowany sposób składowania.
Towary lekkie, nie dające się spaletyzować, jednakże zdejmujące znaczną powierzchnię, składowane są na pomostach magazynowych, umieszczonych w odpowiedniej wysokości nad posadzką magazynową. Produkty ciężkie o znacznych gabarytach i nieregularnych kształtach umiejscowione są w lokalizacjach bezpośrednio na posadce. Towary o kształtach regularnych, opakowania pojedyncze lub zbiorcze umieszczane są na paletach rozlokowane na regałach. Stosowany sposób składowania w magazynie przy uwzględnieniu wszelkich czynników daje możliwość maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonalności i zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i towarom. Najbardziej uniwersalne regały służące składowaniu towarów to regały stałe i paletowe PHR. Pozwalają one na bezpośredni dostęp do każdej składowanej jednostki, łatwą kontrolę stanu magazynowego, możliwość dostosowania do każdej przestrzeni oraz wymiarów i masy składowanych produktów, łatwy i szybki montaż. Regały wspornikowe paletowe wjezdne i przejezdne cechują się najkorzystniejszym stosunkiem ceny miejsca paletowego do wykorzystanej powierzchni, maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni składowania do 85%, bezpiecznym składowaniem towarów niestabilnych, których nie można składować jeden na drugim. Regały przepływowe paletowe. Ich zalety to wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni składowania dzięki ograniczeniu dróg transportowych. Składowanie z wykorzystaniem modułów rolkowych, po których palety przemieszczają się pod wpływem działania siły grawitacji z miejsca załadunku do miejsca odbioru znajdującego się na drugim końcu przenośnika rolkowego. Regały półkowe do składowania towarów luzem w kartonach, opakowaniach zbiorczych i jednostkowych. Szerokie zastosowanie w składowaniu towarów niespaletyzowanych w archiwach, bibliotekach, sklepach, warsztatach, magazynach. Przeznaczone do obsługi ręcznej, jednak w przypadku składowania ciężkich ładunków lub ładunków na paletach, co również jest możliwe, mogą być obsługiwane wózkami podnośnikowymi. Pierwsza faza kompletacji, czyli pobranie towaru z lokalizacji, odbywa się na podstawie wcześniej wygenerowanych dokumentów. Przy użyciu zróżnicowanego sprzętu magazynowego, którego zastosowanie uzależnione jest od miejsca zlokalizowania towaru, jego ciężaru oraz rozmiaru. Mając na uwadze powyższe czynniki, kompletowany towar przewożony jest na strefę składowania. Asortyment będący przedmiotem oferty handlowej Promag SA charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną podatnością transportową. Dlatego przy planowaniu powierzchni zestawu transportowego bierzemy pod uwagę wagę, wymiary, sposób załadunku, sposób pakowania, kolejność planowanego rozładunku i podatność na uszkodzenia. W związku z tym dla ładunków składających się z asortymentu mieszanego przyjmujemy następującą kolejność. Pierwsze ładowane są meble metalowe jako najbardziej narażone na uszkodzenia, następnie ładowany jest towar spaletyzowany. W ostatniej kolejności pakiety dużycowe.
Najważniejszą funkcją magazynu jest utrzymanie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego. Techniczne wyposażenie magazynów jest istotnym składnikiem infrastruktury procesów logistycznych, aktywnie wpływających na efektywność realizowanych procesów. Dlatego też dobór urządzeń wykorzystywanych w magazynach to bardzo ważny aspekt procesu logistycznego.